Aby Aleksandretta obrożna była papuszką do towarzystwa, należy wybrać osobnika bardzo młodego, a najlepiej ręcznie wykarmionego. Ta tutaj ma już obroże. Obroże mają tylko samce. Tym niemniej jednak młode wszystkie wyglądają jednakowo. To znaczy nie mają obroży i u samców pojawia się ona dopiero po ukończeniu przez nie drugiego, trzeciego roku życia. Jak rozpoznać młode Aleksandretty obrożne? Czyli takie ptaki, które nadają się do oswojenia i które będą dobrymi ptakami do towarzystwa. Ogony są znacznie krótsze, a przede wszystkim źrenica jest czarna, natomiast otaczająca tęczówka jest koloru bardzo ciemnobrązowego, praktycznie czarna. Z czasem ta właśnie tęczówka zaczyna blaknąć i stopniowo staje się jasna. Tak jak u tego właśnie tutaj ptaka siedzącego na moim ramieniu. I kiedy posiada on już taką wybarwioną tęczówkę, kiedy możemy bez problemu na pierwszy rzut oka rozróżnić źrenicę czarną w środku oka i otaczającą ją innego koloru, jaśniejszego tęczówkę, to taki ptak na pewno nie nadaje się już do oswojenia. Te papugi zwykle przystępują do lęgów na początku roku, a jeżeli są trzymane w wolierach zewnętrznych, to robią to wczesną wiosną. W związku z tym najlepszym okresem do ich zakupu jest koniec wiosny, początek lata. Kupowanie ich późnym latem czy na jesieni zawsze obarczone jest ryzykiem, że nabędziemy osobnika, który jest starszy niż to deklaruje sprzedający i zwykle takie właśnie ptaki są bardzo ciężkie do oswojenia lub jeżeli przekroczą taki magiczny 6., 7. miesiąc życia, zwykle już do tego się nie nadają. Kiedyś pisałem na swoim blogu artykuł Matematyka zakup papugi. Naprawdę bardzo łatwo obliczyć, że papugi wysiadują jajka około 3 tygodni, a następnie potrzeba około 2 miesięcy, aby młode Aleksandretty usamodzielniły się i wyszły z gniazda. Lęgi odbywają się zwykle bardzo wczesną wiosną, pod koniec zimy. W związku z tym sami możemy obliczyć sobie, ile prawdopodobnie ma miesięcy papuga, którą kupujemy we wrześniu czy październiku. Dlatego naprawdę bardzo sceptycznie traktujmy zapewnienia niektórych sprzedawców, którzy sprzedają nam papugę na przykład w październiku czy listopadzie, wmawiając, że jest ona w wieku 2 miesięcy. Oczywiście zakup starszej papugi zawsze obarczony jest większym elementem ryzyka niż w przypadku młodego osobnika. Jednak jeśli była ona przetrzymywana w odpowiednich warunkach, to znaczy jeśli miała kontakty z ludźmi, jeżeli trzymane były w stosunkowo małych, nie wolierach, pomieszczeniach ptaki w podobnym wieku, ptaki młode, wtedy jeśli nabędziemy takiego ptaka, nawet troszeczkę starszego, to nie powinno być problemów. Natomiast nie wolno kupować ptaka, który wcześniej przebywał przez dłuższy czas w wolierze wśród innych starszych i młodszych osobników. W walce o byt, a tutaj jeżeli chodzi o papugi, to na pewno nie ma żadnej empatii i w stadzie jest ścisła hierarchia, która powoduje, że osobniki silniejsze, sprytniejsze zajmują w niej wyższą pozycję. Jeśli trafi do nas papuszka z takiego właśnie schierarchizowanego stada, ona będzie traktowała ludzi jako swoich rywali i w związku z tym będzie trudno ją oswoić, a jeśli nawet, to będziemy mieli ptaka wrzeszczącego, rozhisteryzowanego i zwykle posiadającego silne skłonności do dominowania. Nabywanie takiej papugi prawdopodobnie nie spełni pokładanych przez nas nadziei. Dlatego lepiej kupować bardzo młodego, od zaufanych hodowców, a najlepiej, jeżeli chcemy mieć Aleksandretę, która będzie przez długie lata pupilkiem domowym, która będzie świetnie naśladować różnego rodzaju dźwięki, w tym mowę ludzką, najlepiej zdecydować się na zakup ptaka ręcznie karmionego w wieku między 2. a 3. miesiącem życia. To najlepszy wybór.